Witam na kanale TLK24. Dziś zaprezentuję oraz pokażę, jak zamontować obrotowy uchwyt biurkowy do monitora firmy Montis, model MT014. Jeśli chodzi o dane techniczne tego uchwytu, to możemy z tyłu wyczytać, że maksymalne obciążenie monitorem lub niewielkim telewizorem to jest 8 kg. Wielkość ekranu to jest od 13 cali do 32 cali, czy taki niewielki telewizor to spokojnie tu możemy zamontować. Jeśli chodzi o rozstaw wejścia, to jest 75 na 75 mm lub 100 na 100 mm. Tu mamy pokazane, jaki jest rozstaw śrub. Regulacja pochylenia to jest od minus 45 stopni do 90 stopni. Regulacja w poziomie 360 stopni. Funkcja pivot, obrót ekranu o 360 stopni. Dobrze, teraz uchwyt wyjmę z opakowania. Zobaczymy, czy go trzeba składać, czy jest w miarę złożony. Tu mamy też, jak zobaczyliście, rysunek poglądowy, jak to będzie mniej więcej wyglądało, czyli maksymalna wysokość od naszego blatu do góry to jest 41 cm, minimalnie to jest 17 cm. Dobrze, wyjmę z opakowania ten uchwyt, zobaczymy, jak jest w środku. Widzimy, że jest ładnie zapakowany stropian. Mamy tutaj instrukcję obsługi, co po kolei mamy zrobić. Otworzymy pudełko. Jak tu możecie zobaczyć, mamy praktycznie złożony uchwyt, czyli nie musimy się za bardzo męczyć w składaniu, w jakieś tam śrubki, nie śrubki. Tu mamy, żeby przeładować do blatu. Zaraz to wszystko skręcę i pokażę Wam to po złożeniu. Tu na uchwycie mamy takie ostrzeżenie, żeby samemu przypadkiem tego nie przecinać, czy nie otwierać, ponieważ to będzie według instrukcji sprężynowało. To spróbuję delikatnie samemu otworzyć. Mam nadzieję, że to się nic nie stanie. Tu mamy opaskę wielorazowego użytku. Jak ją dobrze uchwycimy, to wyciągniemy i teraz trzeba uważać. Według instrukcji to powinno zaraz, jak widzicie, sprężynuje. Jakbym nie był na to przygotowany, to mogłoby mi jakąś krzywdę zrobić. Dobrze tą instrukcję z uwagą zamieścili na opakowaniu. Za chwilkę to postaram się złożyć. Zamontujemy monitor, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jeśli chodzi jeszcze o zawartość opakowania, mamy tu wszystko ładnie opisane literkami, jakie mamy śrubki, jakie uchwyty oraz mamy wszystkie narzędzia. Nie potrzebujemy żadnych narzędzi, jeśli chodzi o montaż tego uchwytu. Wszystko mamy ładnie zapakowane i opisane, jeśli chodzi o jakaś śrubka. Tu mam wszystko też w instrukcji dobrze opisane, kiedy jakąś śrubkę mamy zamontować. To jest, mi się bardzo podoba, że to jest akurat zrobione w pełni profesjonalne, powiedzmy dla każdego laika, który nie miał nigdy styczności z montażem takiego uchwytu. Bez problemu sobie powinien to poradzić. Zamontowałem pierwszy uchwyt, który możemy po prostu do blatu przykręcić. Tu w opakowaniu też mamy drugi uchwyt. Po prostu wtedy montujemy tą część, wkładamy śrubę i jeśli mamy taki blat z dziurką, wtedy montujemy tą wersję drugą. Po prostu mamy na środku blatu dziurę. Takiego blatu w sumie nie spotkałem nigdy na biurku, ale może ktoś ma taki akurat, który wtedy woli mieć uchwyt w tej pozycji zamontowany, a nie przykręcany. Dobrze, przykręcę za sekundę ten uchwyt do stołu i będziemy montowali monitor. Tu mamy do wyboru śruby, jaki będzie rozstaw, jeśli chodzi czy ten model nie będzie nam pasował. Oczywiście podkładki mamy uniwersalne. Tak, uchwyt już mam przykręcony, teraz zamontujemy monitor, żeby łatwiej się nam monitor samemu montowało. To zgodnie z instrukcją jest napisane, żeby najpierw przykręcić dwie śrubki na górze, nie do końca, tylko tak, żeby załapał gwint.
Nie zapomnijcie o podkładkach, żeby to się lepiej wszystko trzymało. Jak teraz mam przykręcone te dwie górne śrubki, zamontujemy monitor na naszym uchwycie. Teraz możemy przykręcić górne śrubki oraz zamontować też dolne. Jeszcze na razie tego nie dokręcam maksymalnie, za chwilkę to dokręcę maksymalnie poza kamerą. Zamontowałem już monitor do uchwytu. Pokażę Wam teraz, w których miejscach możemy regulować wysokość i różne kąty. Wiadomo, że to mamy akurat pierwszą śrubę pod jakim kątem ma być monitor w pionie. Możemy go tutaj sobie regulować jak dowolnie chcemy. Teraz go przykręcimy, żeby nam nie latał. Jak mamy już pion wyregulowany, to możemy go też oczywiście w poziomie regulować. Jeśli mamy go delikatnie krzywego, tu możemy go spokojnie sobie ustawić, żeby był pod takim kątem, jak chcemy na tej śrubie. Jeśli chodzi o wysokość, to mamy też, pokażę Wam bliżej, tą mamy śrubę, żeby nam regulował, zależy jaki ciężki jest monitor, wtedy tą śrubę sobie regulujemy, żeby ten uchwyt w miarę płynnie działał góra-dół i żeby nam po prostu, wiadomo, jak będzie zbyt ciężki telewizor czy tam monitor, wtedy dajemy na plus, żeby nam sam nie opadał. Jeśli mamy już wyregulowaną wysokość, jeśli chodzi o poziom i pion, też możemy sobie jeszcze mamy boczne, jak chcemy komuś obok pokazać, co się dzieje na monitorze z jednej strony czy z drugiej strony, możemy sobie w pełni regulować. To oczywiście też możemy przewody pochować. Mamy tutaj, jeśli to demontuję, chowamy tutaj przewody, żeby nie było ich na wierzchu. Według mnie taki uchwyt na monitor jest dość ciekawy, ponieważ możemy sobie go swobodnie dostosować do swoich potrzeb, żeby nam się wygodnie czy grało, czy tam pracowało. Na koniec filmiku taki krótki bonus. Chciałem pokazać Wam, jak ten uchwyt wygląda w warunkach codziennych. Do tej pory miałem taką zwykłą nóżkę do monitora. Oryginalnie to nie mogłem w ogóle monitorem regulować góra-dół, czy pionowo, czy pod kątami. Delikatnie mogłem samą nóżką ruszać, a tu spokojnie tym uchwytem mogę po prostu brać się do góry, do dołu i jak pokazywałem wcześniej, też mogę regulować sobie go w pionie, czy jak chcę pod różnymi kątami, jeśli chodzi o poziom, nie ma większego problemu. Oczywiście mam teraz tutaj też dostęp, jeśli chodzi o biurko, jak tu do biurku nie jest zbyt dużych rozmiarów, to mam dodatkową przestrzeń. Przy tej oryginalnej nóżce za bardzo tej przestrzeni nie miałem, ponieważ ona dużo miejsca zajmowało. Jeśli Wam się podoba taki uchwyt do monitorów, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.